Witaj w tym materiale, w którym ukażę Ci wyjątkowe możliwości platformy Udemy. Jeżeli więc jeszcze ją nie znasz, to zwrócę Ci uwagę na jej zalety i ukażę, że dzięki niej, bez zakładania działalności, masz możliwość rozliczania swoich przychodów w bardzo ciekawy i bezpieczny sposób, a przy tym okazuje się to w pełni legalne, czyli ten serwis dba o to, aby z tych Twoich rozliczeń zostały zapłacone też pewne podatki. Odbywa się to tak, jak powinno się odbywać i dodatkowo znajduje się tu taki specjalny kalkulator, który pozwala dowiedzieć się, jak wiele możesz zaoszczędzić, jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie tej platformy. Więc zobacz, że przejdziemy sobie na sam początek do tego kalkulatora. Policz, co Ci się opłaca. Wpisujesz tutaj sumę, jaką zarabiasz każdego miesiąca, bądź będziesz zarabiać. Więc zobacz, ma być to wartość zleceń w miesiącu i możesz tutaj określić, czy będziesz przekazywał prawa autorskie do tych prac, które wykonasz, czy do też pewnych usług, czy nie. W wielu przypadkach na pewno warto zdecydować się na przekazanie praw autorskich, ponieważ wtedy można rozliczyć sobie pewne koszty uzyskania przychodu i ma to wpływ na zmniejszenie podatku, który później będziemy musieli zapłacić. Ukażę Ci to na prostym przykładzie. Ten serwis polega na tym, że Ty jako osoba fizyczna bez firmy możesz wystawiać swoim klientom nawet fakturę i to odbywa się w pełni legalnie. No i zobacz, możemy tutaj przejść do opcji wystawienia faktury, gdzie dotyczy ta opcja przekazania faktury, która ma na celu wykonanie pewnej usługi copywritingowej, czyli stworzenie na przykład jakichś tekstów. No i zobacz, że tutaj wpisujemy wartość zlecenia, no i możemy ustalić, czy przekazujemy prawa autorskie, czy nie. Jeżeli uwzględnimy copywriting, to na tą chwilę pojawiła się informacja, że możemy tutaj w nim rozliczyć jedynie 20% kosztów uzyskania przychodów. Masz możliwość także w opisie do tego filmu zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi materiałami, które tutaj ukazuję. Więc także z tym materiałem i on pokazuje, jakie różne usługi można rozliczyć, biorąc pod uwagę 20% kosztów uzyskania przychodów, ale zobacz, że jak wystawiam sobie tą fakturę, która dotyczy copywritingu, no to nawet gdy wybieram licencję czy protokół przekazania praw autorskich, zazwyczaj wybieram wtedy taki protokół, chociaż możesz i wykorzystać licencję. Różnice, które dotyczą licencji, a przekazania praw autorskich wyjaśnione są w tym artykule, także w opisie do tego filmu masz link. Ale wracamy tutaj, zobacz, usługa copywritingu, niby 20% uzyskania przychodów mogę uwzględnić, ale nawet gdy wybieram którąś z tych opcji, to nie ma to wpływu tutaj na zmniejszenie się podatku PIT. Dlaczego tak jest? No tutaj pojawiła się informacja, że jeżeli chcemy, aby w naszej fakturze zostało uwzględnione 20% kosztów uzyskania przychodów w przypadku tych usług, które realizujemy, które obejmują właśnie tą możliwość, to należy zgłosić się do Udemy wraz z wystawieniem faktury, że my właśnie chcielibyśmy uwzględnić tą zniżkę i to właśnie oni będą mogli się już tym zająć. Inaczej jest, gdybyśmy wystawili fakturę na usługę, która dotyczy 50% kosztów uzyskania przychodu i zobacz, jest to znacznie większa ilość usług, na przykład dotyczą programowania, grafiki, także pewnych kwestii dotyczących copywritingu i tłumaczenia innych prac. No i teraz wrócimy sobie na przykład do kwestii grafiki, więc przygotowujemy dla na przykład jakiejś firmy pewne logo, no i ustalamy, że za takie logo ktoś ma zapłacić 1000 zł. Widzimy, jak to wygląda, gdy nie przekazujemy praw autorskich. Jeżeli wybieramy licencję, no to zobacz, tutaj było 126 zł PIT, a teraz jest 79 zł, a gdy wybierzemy tutaj protokół przekazania praw majątkowych, ten protokół przekazania praw majątkowych oznacza, że my już nie będziemy mieli żadnego prawa do tej rzeczy, którą sprzedajemy, na przykład do tego loga i tak dalej. W przypadku licencji to jest to pewne ograniczenie, że na przykład dotyczy to jakiegoś okresu lat. No a dokładniejsze wyjaśnienia oczywiście masz też w tym artykule, więc możesz się dokładnie z nim zapoznać.
No i wracamy sobie teraz do tego kalkulatora, więc mamy możliwość policzenia. Wybieramy tutaj sumę 5000, że ustaliliśmy, że tyle będziemy starali się zarabiać każdego miesiąca z naszych zleceń, a później może jeszcze więcej. No i zobacz, gdybyśmy zdecydowali się na przekazywanie praw autorskich, bo na przykład realizujemy takie usługi, które nam na to pozwalają, to gdy sobie policzymy, no to od razu widzisz, ile udawałoby Ci się zarobić, gdybyś zdecydował się na własną działalność gospodarczą w Polsce, biorąc pod uwagę Polski Ład. Oczywiście to jest własna, podstawowa działalność gospodarcza, czyli nie dotyczy to żadnej spółki czy innych kwestii z tym związanych, czyli po prostu jednoosobowa działalność gospodarcza. To zobacz, gdyby udało Ci się wykonać zlecenia w Udemy i wystawić faktury na 5000, to mógłbyś znacznie lepiej wyjść niż na Polskim Ładzie, no bo wtedy bez działalności w Udemy udaje Ci się zarobić aż 4438. Możesz zdecydować się oczywiście na dodatkowe możliwości, czyli zobacz, jest tutaj propozycja, aby wykupić sobie ubezpieczenie zdrowotne. Masz taką możliwość. Jest to tak zwane dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i dzięki temu także jesteś podpięty pod ubezpieczenie w NFZ, więc gdy wybierasz się do zwyczajnego lekarza, wybierasz się do szpitala, no to ubezpieczenie będzie to wszystko uwzględniać, nie musisz ponosić jakichś kosztów. I dodatkowo bliska Ci osoba też mogłaby zostać podpięta pod to ubezpieczenie, na przykład Twój jakiś partner, mąż, żona, czy też dzieci. I zobacz, że w przypadku tego ubezpieczenia zdrowotnego to też jest tak, że również Ty możesz nie płacić takiego ubezpieczenia zdrowotnego, ale na przykład być podpięty pod kogoś ubezpieczenie zdrowotne, czyli na przykład męża czy żony, bo taka osoba Ci bliska pracuje na etacie i bez problemu na przykład ma zapewnione tam ubezpieczenie zdrowotne, więc może Cię podpiąć pod ubezpieczenie, a Ty jako freelancer po prostu zarabiasz w tym serwisie, nie ponosisz takich dodatkowych kosztów za ubezpieczenie zdrowotne. Jest to też dobre rozwiązanie. Jest tutaj opcjonalna lokata emerytalna, na którą też możesz sobie pozwolić. Wtedy też ponosisz pewne koszty, ale dbasz o zabezpieczenie swojej przyszłości. Więc taki kalkulator w bardzo prosty sposób i szybki ukazuje Ci, jak wiele możesz, powiedzmy, zarobić, a tak naprawdę stracić, gdy zdecydujesz się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, a jakie możliwości daje Ci ten serwis. Okazuje się bardzo przydatny, gdy nawet startujesz z rozwojem swojej działalności, gdy dopiero rozpoczynasz realizację pewnych usług, a innym razem może być tak, że po prostu się z tym nie rozstaniesz, z tym serwisem i przez cały czas będziesz z nim współpracować, biorąc pod uwagę te zmiany, które występują w Polskim Ładzie, które nie zawsze są dla Ciebie zadowalające, a ma to szczególne zastosowanie wtedy, gdy masz możliwość realizowania tych pewnych usług, w których możesz rozliczyć koszty uzyskania przychodów, czy to 50%, czy to 20%. Więc zachęcam, aby wykorzystać dalej możliwości tego serwisu, jak i możliwości tego kalkulatora, jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś się na ich wykorzystanie. A zobacz, że ja przez długi czas miałem możliwość wysilania się w tym serwisie, jak i rozpoczynania już ponad 300 umów, które zostały w pełni zakończone pozytywnie, dzięki czemu klienci także byli w pełni zadowoleni. Jeżeli i Ty chcesz dowiedzieć się znacznie więcej na temat freelancingu, pracy zdalnej, to oczywiście zachęcam, aby wykorzystać możliwości mojego kursu online. Jak zostać freelancerem? Więcej dowiesz się także w opisie do tego filmu, znajduje się link do tej oferty, gdzie tutaj możesz zapoznać się z całym tym kursem, z jego programem, opiniami klientów. W kursie tym dołączyło już do niego kilkuset zadowolonych uczestników. Możesz tutaj także w tej ofercie zapoznać się z najlepszą ceną, która jest dostępna przez cały czas, więc zachęcam, aby po prostu zajrzeć i jeżeli będziesz gotowy, gotowa, to dołącz do tego szkolenia, a bardzo dobrze na tym wyjdziesz. I do zobaczenia w kolejnych materiałach, które już niedługo pojawią się na tym kanale. Mam nadzieję, że lepsze zapoznanie się z tym serwisem okazało się dla Ciebie bardzo pomocne. Będę wdzięczny za pewną aktywność, łapkę w górę. Do zobaczenia. Cześć.